Sprawdź to zaraz po montażu Twojej pompy ciepła, żeby nie tracić pieniędzy. W dzisiejszym odcinku powiem Ci o jednej ważnej rzeczy, którą warto sprawdzić zaraz po tym, jak zamontowano Ci pompę ciepła. Cześć, ja nazywam się Marcin i witam Cię serdecznie na moim kanale Okiem Serwisanta, gdzie dzielę się swoją praktyczną wiedzą z zakresu ogrzewania i nie tylko. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, co warto sprawdzić zaraz po tym, jak zamontowano Ci pompę ciepła i będzie to głównie dotyczyć pomp ciepła typu split. Natomiast w przypadku pomp typu monoblock też ma to znaczenie, ale akurat konkretny ten przykład dotyczy pomp typu split. Więc nie przedłużając dalej, o co mi chodzi. Otóż bardzo ważne z perspektywy efektywności energetycznej pracy pompy ciepła jest zaizolowanie rurek, które łączą jednostkę zewnętrzną z jednostką wewnętrzną, bądź też w przypadku takich monobloków all-in-one, ale takich, gdzie wszystko jest na zewnątrz, tych rurek, które wychodzą z pompy ciepła i idą do budynku. Bo te rurki będą miały wysoką temperaturę. W przypadku monobloków ta temperatura będzie niższa, tam będzie maks 60 stopni, jak będzie ta pompa ciepła grzała ciepłą wodę, czy też grzejniki, może ciut więcej w niektórych przypadkach. Natomiast w przypadku pomp typu split, tam ta temperatura może i nawet dochodzić do 90 stopni. No i standardową izolację, jaka jest do rurek chłodniczych, czyli do tych pomp ciepła, które są typu split, to jest taka cienka, biała izolacja. Zaraz Ci pokażę na zdjęciu. Byłem sobie na usłudze u klienta, no i od razu zwróciła moją uwagę tak wykonana linia chłodnicza na zewnątrz. Nie dość, że jest bardzo długa, to jest jeszcze tylko właśnie w tej izolacji, która przechodzi fabrycznie na rurki chłodnicze. No i tak, żeby jeszcze na domiar złego, to jeszcze jest chwycone trytytkami, które ściskają izolację, przez co zmniejszają jej izolacyjność. No i generalnie efekt jest taki, że te rurki stają się takim grzejnikiem, tylko że na zewnątrz, czyli w zasadzie tracimy po prostu energię, czyli tym samym tracimy pieniądze. Ponieważ później u klienta zdarzyło mi się już być na przeglądzie, a nie tylko tak jak wtedy na awarii, też nie miałem za bardzo wtedy czasu. Z ciekawości zobaczyłem sobie, jak rozgrzewa się te rurki w tej zwykłej izolacji chłodniczej, tej białej. No i na jednym zdjęciu mamy 15 stopni, czyli nie jest jeszcze aż tak źle. Natomiast tu jest pokazane, bo klient już zdążył sobie częściowo to zaizolować, więc obłożył te dwie rurki plus kable komunikacyjne i zasilające taką grubą izolacją kauczukową. Natomiast zrobił to na razie jeszcze tak prowizorycznie. No to tu jest około 14 stopni ta temperatura tej izolacji. Na dworze było z jakieś kilka stopni. No, ale to nie wszystko, bo im bliżej zbliżamy się do jednostki, to są miejsca, szczególnie właśnie tam, gdzie są te izolacje i te rurki ściśnięte trytytką, gdzie mamy aż 30 stopni. No i jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że pompy ciepła, tu mamy, ponieważ to jest jednostka Wiessmanna, Vitocal 200S, tutaj możemy podejrzeć sobie zarówno temperaturę, jaka wychodzi z jednostki zewnętrznej na linii chłodniczej i zarówno jaka temperatura jest już na wejściu do jednostki wewnętrznej. I możemy zobaczyć, jaka jest też strata. Więc temperatura, jaka wychodzi z jednostki, to jest 60,2 stopnia, a 55,5 dociera do budynku, a w zasadzie już do jednostki wewnętrznej. Czyli mamy prawie jakieś 5 stopni straty właśnie na tym odcinku linii chłodniczej. No i co? No i czy to jest dużo, czy to jest mało? No moim zdaniem to jest bardzo dużo. No bo gdy jednostka w zasadzie nam tutaj grzeje, to jeszcze na takim niskim parametrze, bo ona wtedy nam grzała wodę o temperaturze 25 stopni do 30, więc to jest w zasadzie na ogrzewaniu podłogowym. I tak już linia chłodnicza ma taką temperaturę, a co dopiero się będzie działo, gdy będzie grzała na przykład przy większych mrozach albo przy grzaniu ciepłej wody i jeszcze przy większych mrozach. Temperatura wtedy tam nie będzie 60, tylko będzie 80-90, no i strata będzie jeszcze większa. No i po prostu tracimy pieniądze. A rozwiązanie jest dosyć proste. Już tak jak wspomniałem wcześniej, klient już zaczął sobie izolować tą rurkę na własną rękę, bo firma, która mu to wykonywała, tego nie zrobiła. I tutaj mała reklama, jeżeli potrzebujecie profesjonalnego montażu, czy też uruchomienia pomp ciepła, albo obsługi po prostu kotłów gazowych, czy też montaż, serwis, to zapraszam do mnie. Jeżeli znajdujecie się
w okolicach Katowic, chętnie Wam pomogę. I na pewno takich kwiatków my Wam nie zostawimy. To wracając dalej, to już było po właśnie takim częściowym zaizolowaniu tych rur chłodniczych. Natomiast strzelam, że to było w dużo gorszym stanie, gdy w ogóle tej izolacji nie było. Oczywiście nie zawsze ta linia chłodnicza jest taka długa i im krótsza, tym lepsza. Natomiast nawet taki krótki 15-centymetrowy odcinek, który będzie rozgrzany do 30 stopni, gdy na dworze jest minus 20, no będzie tam dosyć sporo ciepło uciekać, więc pytanie, jak to powinno wyglądać? No moim zdaniem na taką izolację z oryginalną z linii chłodniczych albo wywalamy ją w całości i dajemy izolację kauczukową, pewnie grubości ponad 20 mm. Natomiast można też na tą oryginalną czy standardową izolację nałożyć po prostu dodatkową izolację z kauczuku. I później obkleić folią aluminiową po to, żeby ten kauczuk był chroniony przed promieniami UV. No i też, żeby ptaki tak łatwo tego nie rozgrzewały, bo czasami też takie się sytuacje zdarzają. I te aluminium też dodatkowo jeszcze zabezpiecza nam odbija po prostu promieniowanie cieplne, które w środku ta rura wytwarza. Także jak ja ostatnio miałem okazję uruchamiać pompę ciepła, to zaizolowałem od razu klientowi linię chłodniczą, która właśnie wystawała z budynku. Tam nie było dużego fragmentu, natomiast dalej jest to jakiś fragment, który też już by nam wytracał ciepło. No i ta izolacja w zasadzie dochodzi nam do samego końca jednostki, czyli właśnie tutaj widać białą izolację, która jest oryginalna, no i kauczuk wpuszczony do obudowy. W tej jednostce jest super, bo przyłącza, do których się podłączamy z rurami chłodniczymi, są w środku, więc tam musi być dostęp, żeby móc sprawdzić, czy nie ma wycieku czynnika chłodniczego, więc jeżeli to jest na zewnątrz, to jest to trochę problematyczne, bo przy każdym przeglądzie w zasadzie wypadałoby tam zerknąć, czy nie ma wycieku oleju, czyli tym samym wycieku czynnika chłodniczego. Natomiast tu jest super, bo można tę izolację wpuścić do środka i wtedy mamy maksymalną ochronę przed ucieczką ciepła. Mówił Marcin Boczulak z kanału Okiem Serwisanta, Twojej cotygodniowej pigułki wiedzy z ogrzewania. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał, polubić ten materiał, jeżeli był dla Ciebie przydatny.